I w 5 lat nauczyłeś się 10 języków? No, Wow, wow, wow. Musicie zostać do końca, to Pedro wam zdradzi, jak się nauczyć 10 języków w 5 lat. Ile czasu do takiego poziomu komunikatywnego zajęło ci? może 2-3 miesiące. Czy ty masz talent do nauki języków? Czy właśnie trzeba mieć talent, żeby nauczyć się 10 języków? Bo masz doświadczenie, tak, z innymi Mhm. językami. I czy faktycznie jest tak, że ten polski był trudniejszy dla ciebie niż inne języki do nauczenia się? Jeśli uczysz się każdego dnia i nie wiem, masz 30 minut do uczenia, to jest możliwe. Ale to powiedzmy, osoba ma, nie wiem, pół godziny albo Mhm. godzinę dziennie. Teraz zmotywowałeś ją i mówi: dobra, jutro zaczynam się uczyć polskiego, albo angielskiego, albo hiszpańskiego. To co ty polecasz takiej osobie na start? Od czego ona ma zacząć? Czy jesteś w stanie powiedzieć coś w każdym języku, który znasz? Nie wiem, czy pożegnać się, coś powiedzieć po Okej. prostu, żeby sprawdzić, czy ty nie jesteś, wiesz, fake poliglotą. Jestem. Kochani, dzisiaj mam dla was specjalnego gościa, Pedro, który jest poliglotą i mówi świetnie po polsku. Siema Pedro, Siema, jak tam Kamil? u mnie wszystko dobrze, a u ciebie? U mnie też. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo dziękuję, że tu jesteś. Pedro, na początku, bo wspomniałem, że jesteś poliglotą, a ile ty znasz języków i jakie znasz języki? Znam, powiedzmy, że znam 10 języków, bo uczę się teraz tureckiego. To jest język numer 10, ale no, powiedzmy, że 10, bo już mogę coś powiedzieć na tureckim. Okej, okej. A jakie to są języki? To są hiszpańskie. Hiszpańskie to oczywiście język, który mówię, bo jestem z Hiszpanii. Też angielski, niemiecki, rosyjski, oczywiście polski, portugalski, włoski, francuski i katalański lub kataloński. Nie jestem pewien, jak to się nazywa po polsku. Kataloński, Kataloński. katalan. Wow, wow. Więc 10, kataloński też. 10 języków. Mega, mega. Mhm. No ale jak to się zaczęło u ciebie, twoje hobby, ta No, to, fascynacja językami? no to jest właśnie to jest hobby, bo zawsze w szkole uczymy się języków wszystkich. No, wszyscy uczą się języków i w Hiszpanii też bardzo często ludzie po prostu uczą się angielskiego, ale na przykład dla mnie to nie było to samo i chciałem nie tylko angielski, a inne języki, bo na początku myślałem, że angielski nie było wystarczające dla mnie i wtedy zacząłem się z francuskim, bo miałem francuski w szkole, ale francuski zdecydowanie nie był językiem, który mi się podobał bardzo i moja decyzja była: ok, nie uczę się francuskiego, uczę się niemieckiego, troszeczkę potrudnie, ale nie ma problemu i tak zacząłem się. Super, super. Ale czy ty już, bo to było jeszcze w szkole, tak? W szkole, czyli No, ile wtedy miałeś lat, jak tak zacząłeś się uczyć języków? może 17, 17. może, no, Okej. no mniej więcej, A teraz masz tak. ile? Mam 22. 22. I w 5 lat nauczyłeś się 10 języków? No, Wow, wow, wow. Musicie zostać do końca, to Pedro wam zdradzi, jak się nauczyć 10 języków w 5 lat. W 5 lat. No okej, czyli był hiszpański, francuski, kataloński mhm. też, bo skąd pochodzisz? Ty jesteś z Katalonii? Nie jestem z Katalonii, to jest bardzo dziwna historia. Zawsze mówię, nie jestem z Katalonii, ale mówię po katalońsku też, bo em, z katalońskim zrozumiałem, że jest możliwe nauczyć się języka w tym sposobie, bo kataloński jest bardzo podobny do hiszpańskiego i oglądałem serial
po katalońsku, Nerli nazywa się, bardzo polecam, jeśli ktoś chce się nauczyć języka katalońskiego. I po prostu kiedy oglądałem, rozumiałem, że języki są bardzo podobne, bo do tego tylko nauczyłem się niemieckiego i angielskiego. Nie są aż takie podobne do hiszpańskiego, ale kataloński jest, nie wiem w jakim procentu, ale 80-85%. I dlatego uczyłem się katalońskiego. Nie chciałem uczyć się katalońskiego, ale kiedy oglądałem ten serial, to po prostu tak się wydarzyło. Okej, czyli przez przypadek Przez nauczyłeś przypadek. się Na katalońskiego. 100% przez E, przypadek, tak. Okej. No i jak to było u ciebie, bo czyli uczyłeś się hiszpański, nie angielski, później Mhm, francuski, ale mhm, kiedy zaczęła się właśnie ta taka, my mówimy po polsku, ta zajawka u ciebie, czyli mhm. właśnie ta taka pasja do tych języków, że stwierdziłeś, no dobra, no to nauczę się jeszcze No. 4., 5., 6. Jak to wyglądało? Mam do ciebie pytanie. Czy miałeś kiedyś tak, że chciałeś oglądać prawdziwy content w innym języku, ale było to dla ciebie zbyt trudne do zrozumienia? Ja miałem dokładnie ten sam problem, kiedy uczyłem się na własną rękę, dlatego zacząłem używać Lingopie. I jeśli ty uczysz się polskiego, albo tak jak ja, uczysz się innych języków, to jest to coś zdecydowanie dla ciebie. Dużo osób po prostu uczy się z podręczników albo ogląda jakiś content i ma nadzieję, że to jakoś magicznie zadziała, zaskoczy. Ale znacie mnie dobrze i wiecie, że zawsze mówię, że najlepszym sposobem nauki jest kontakt z prawdziwymi materiałami, które jesteś w stanie zrozumieć. Comprehensible input. Ale problem jest taki, że jeśli w zasadzie nie rozumiesz w ogóle tego, co oglądasz, to niewiele się uczysz. I tu z pomocą przychodzi Lingopie. Lingopie to platforma, na której możesz oglądać prawdziwe seriale, filmy, rozmowy, ale jednocześnie się z nich uczyć. To jest spoko, bo każde wideo ma interaktywne napisy. Możesz kliknąć w dowolne słowo i natychmiast zobaczyć jego znaczenie. I co jest naprawdę fajne, te słowa, w które wcześniej kliknąłeś, automatycznie zapisują się jako fiszki, więc możesz je później powtarzać. Czyli zamiast tylko oglądać, uczysz się aktywnie podczas oglądania. I największa różnica polega na tym, że uczysz się prawdziwego języka. Takiego, jakim faktycznie ludzie mówią. Odkąd ja zacząłem używać Lingopie, korzystam z niego do nauki rosyjskiego. I to, co naprawdę pomaga, to fakt, że mogę jednocześnie śledzić oryginalne audio, napisy po angielsku, a nawet wersję fonetyczną, więc nawet jeśli nie rozumiem wszystkiego, to jestem w stanie nadążyć za tym, co się dzieje. A wcześniej nie byłem. Więc jeśli chcesz sprawdzić prawdziwe materiały w obcym języku, bez uczucia przytłoczenia, link jest w opisie. Możesz uczyć się około 13 obcych języków: polskiego, angielskiego, hiszpańskiego, francuskiego, portugalskiego, koreańskiego, rosyjskiego, czy czego tylko chcesz. Możesz przetestować jeden odcinek kompletnie za darmo i zobaczyć, jak to działa, a z moim linkiem w opisie dostaniesz 55% zniżki. Zapraszam. A teraz wracamy do rozmowy. Myślę, że z rosyjskim, bo do tego, jak powiedziałem, no to było po prostu hobby, bo angielski, francuski, to wszystko było w szkole, ale z językiem rosyjskim to było naprawdę, to stało moją pasją, bo po prostu uwielbiam język rosyjski. To jest mój ulubiony język ze wszystkich i zrozumiałem, że mogę nie tylko, nie wiem, 4-5 języków się uczyć, a wiele języków. Nie wszystkich oczywiście, ale 10, 20, wszystko jest możliwe z czasem i z językiem rosyjskim naprawdę zakochałem się w procesu, powiedzmy tak. Ale ty na przykład mieszkałeś w jakimś kraju rosyjskojęzycznym, czy uczyłeś się w Nie, domu całkowicie? nie, zawsze uczyłem się w domu. Wszystko w domu bardzo nudne brzmi, ja wiem, ale zawsze byłem w domu i język rosyjski właśnie zacząłem się uczyć rosyjskiego, kiedy byłem w domu na pandemii, kiedy był koronawirus
bo jeszcze nudniej, ale miałem bardzo dużo czasu i zdecydowanie to był dobry moment, żeby zacząć się z tym. Okej. No ale czy możesz zdradzić, jak ty się uczysz języków? No bo wiesz, 10 języków, Mhm. ale jak ty się uczysz na co dzień? Może jak się uczyłeś i jak, no jak się nauczyłeś 10 języków? Bo na przykład na przykładzie rosyjskiego, kiedy mówisz, że Mhm. zakochałeś się wtedy, tak? To jak No, się uczyłeś? no, rosyjski był pierwszym językiem, który na pewno znałem, że powiedzmy tak, uczę się tego języka i chcę się go uczyć, bo miałem doświadczenie z niemieckim, z angielskim, z francuskim, ale nie chciałem na 100% z samego początku to zrobić. Ale z rosyjskim to było tak, że zdecydowanie miałem już doświadczenie i powiedziałem sobie, ok, zrobię to jeszcze raz, bo jeszcze to było, to było tak z niemieckim i to było dobrze, to mogę teraz z rosyjskim też. I z językiem rosyjskim zrozumiałem, jaka jest moja metoda. W sumie moja metoda to jest codziennie się uczyć. Z samego początku zawsze staram się rozumieć, jak działa język, jak się łączy wszystko, jakie są przypadki, na przykład w polskim lub w niemieckim, w rosyjskim też są takie przypadki. Fonetyka jest bardzo ważna dla mnie w początku, ale moja metoda jest w sumie input z samego początku i pierwsze 3-4 miesiące tylko baza tego języka. Nie chcę wszystko zapamiętać, nie, po prostu dużo kontentu, dużo słuchania i chcę rozumieć, jak działa język, jaka jest gramatyka, ale bez zasad takich nudnych. Po prostu Okej. rozumieć w naturalnym sposobie, tak powiedzmy. Okej. No ale to tak konkretnie na przykład, jeśli słucha nas teraz jakaś osoba, Mhm, ogląda nas z napisami i chce się nauczyć mhm, polskiego, albo wiesz, jakiś Polak, kto już zna polski, chce się nauczyć, nie wiem, hiszpańskiego, to mhm, input, czyli musi oglądać, tak, dużo mhm. otaczać się językiem, ale jak wygląda taka rutyna? Co ta osoba ma robić? Czy ty kupujesz jakieś lekcje, czy ty sam się uczysz? Jak to wygląda u ciebie? Zawsze uczę się sam. Zawsze uczę się sam do momentu, kiedy mogę już coś powiedzieć. Na przykład, jak to było z polskim lub z tureckim teraz, bo zacząłem się 3 miesiące temu. Teraz to był pierwszy raz, kiedy uczyłem się z AI, bo jest taka możliwość teraz i można znaleźć lub można po prostu robić swoje materiały sam i uczyłem się codziennie z input, z ChatGPT, z konkretnym promptem, ale no, po prostu tak tworzyłem, powiedzmy. I najważniejsze jest, że codziennie była praktyka w input, w analizę, tak powiedzmy. To jest trzeba rozumieć, co mamy przed nami, e, jak powiedziałem, jakie są łączenia, jak działa w sumie język i trzeba, żeby było output troszeczkę. Z samego początku to może być po prostu czytać, jak to brzmi, bardzo słuchać i czytać w tym samym w tym samym czasie z shadowing, z techniką shadowing. Nie wiem, czy znacie, ale shadowing jest Możesz bardzo, opowiedzieć. bardzo. No. Shadowing jest po prostu mówić, mówić w tym samym czasie, kiedy jeszcze ktoś mówi. To jest, ja mówię, hola, me llamo Pedro, a ty po prostu starasz się powtórzyć po mnie. Mhm. I to bardzo pomaga na początku, bo to jest output, bo mówisz w tym języku, ale to nie jest
skomplikowane, bo po prostu to jest powtórzenie. No? Ale z czasem, kiedy masz już bazę, trzeba, żeby zrobiłeś swoje frazy, swoje rzeczy, żeby co robisz, było jakąś łączenie z twoim życiem, tak, bo kiedy uczymy się nowego języka, zawsze jest lepiej, kiedy mamy doświadczenie, osobiście doświadczenie z naszymi życiami. I na przykład, kiedy słucham czegoś, no, jaka jest moja rutyna, moja lekcja, ja słucham czegoś interesującego dla mnie, ja staram się rozumieć, jak to działa i tłumaczę to, co trzeba i poza tym zawsze staram się jakąś frazę zbudować, jakąś frazę przeczytać na żywo. To jest jakiś sposób output zrobić. To jest najważniejsze. I coś takiego, żeby najlepiej to było związane z tobą, tak? Te właśnie frazy, tak? Które ty potem możesz wykorzystać. Okej. Jeśli czytam na przykład, jaka jest życie w Turcji teraz, bo moje lekcje są teraz, bo uczę się tureckiego, nie wiem, jak się żyje w Turcji, Ja nie mówię o tym, jak się żyje w Turcji, ja mówię w tureckim, jak się żyje w Hiszpanii, ale moimi słowami, z tym, co nauczyłem się w tekstu lub w audio, tak. Jak tam twój turecki po 3 miesiącach? Mój turecki jest, ja rozumiem prawie wszystko, kiedy mówią powoli, ale powiedzieć mogę może 30-40% tego, że mogę słuchać. To jest bardzo, bardzo duża różnica między tym, co mogę rozumieć i mówić, ale to jest normalnie, to jest po prostu tak, bo turecki jest absolutnie inny porządek. Zawsze wszystko jest absolutnie inny, jak w polskim języku. I to jest oczywiście duży problem. Okej. Ile jeszcze czasu potrzebujesz na turecki, zanim zaczniesz kolejny język? No nie wiem. Oczywiście to nigdy się nie wie, kiedy zaczyna się nowy język, bo na przykład ostatni język był polskim, turecki to jest mój nowy język, ale nie jestem pewien. Nie wiem. Nie mogę ci powiedzieć, kiedy będzie kolejny. No może w tym roku. Może jeszcze w tym roku. No ale jak ty mówisz w 10 językach, to jak robisz, jak wygląda taka twoja rutyna codzienna, żeby uczyć się nowych języków, ale musisz też coś robić, żeby utrzymać te starsze języki, tak? No. Ile jakby dziennie zajmuje ci to czasu i jak wygląda twoja rutyna codzienna? To jest bardzo dobre pytanie, bo to jest bardziej skomplikowane niż po prostu uczysz się nowego języka, kiedy już wiesz, jak to się robi, to nie jest aż takie trudne, ale no, taka maintenance to trzeba, żeby poświęciłeś czas temu i teraz jestem nauczycielem, więc mam swoją szkołę językową i uczę wszystkich języków, prawie wszystkich, które znam i dlatego nie jest aż takie trudne no, po prostu mówić lub nie zapomnieć te języki, bo zawsze potrzebuję, zawsze wykorzystuję z nich, bo no, trzeba po prostu wyjaśnić lub mówić i zawsze słyszę czegoś. Mam też bardzo dużo przyjaciół, z którymi zawsze mówię w tych językach. Na przykład polski teraz nie mówię bardzo często, ale kiedy trzeba, mówię bardzo długo po polsku, to bardzo pomaga, bo
na przykład na tym odcinku, nie wiem, od temu nie mówiło po polsku, może od 2-3 miesięcy, nie jestem pewien, ale 3 no miesiące nie mówiłeś po wszystko, polsku 3 miesiące nie mówią po polsku i teraz i po mówisz prostu, tak super. no to tak powiedzmy, to wkrótce to wróci do ciebie bardzo, bardzo łatwiej, jeśli miałeś już doświadczenie i moje doświadczenie było bardzo, bardzo duże. Dlatego. Okej. No właśnie, a dlaczego język polski? Dlaczego zdecydowałeś się zacząć uczyć polskiego? Ja zawsze chciałem uczyć się języka polskiego i nigdy powiedziałem, że polski był pierwszym językiem, który chciałem się uczyć, bo jeździłem do Polski w, myślę, że w 17 roku i chciałem się czegoś uczyć, bo no, po prostu chciałem, no to cześć, dziękuję, to te wszystkie rzeczy, ale, ale nie było więcej, to po prostu znałem takie frazy, ale kiedy wiedziałem, że będę studiować w Polsce, też znałem, że to był czas dla uczenia się polskiego na serio i chciałem się go uczyć, bo będę mieszkał w Polsce przez cały rok, trzeba, żeby się uczyłem polski. I no to po prostu zdecydowanie to była dobra decyzja i jestem bardzo szczęśliwym. No i jak było z twoją nauką polskiego? Jestem ciekawy, bo dużo osób mówi właśnie, że polski jest trudny, tak? Jednym z Mhm, najtrudniejszych języków na świecie. A ty jako no, masz doświadczenie, tak? Z innymi mhm. językami. I czy faktycznie jest tak, że ten polski był trudniejszy dla ciebie niż inne języki do nauczenia się? Zanim przejdziemy dalej, mam do ciebie jedną małą prośbę. Jeśli podoba ci się to, co tworzę, uczysz się polskiego i chcesz wesprzeć mój projekt Polish with Kamil, zapraszam cię na mój Patreon. Znajdziesz tam dodatkowe materiały do nauki polskiego, weekly podcast, ćwiczenia i wiele więcej. A jeśli jesteś z Polski i lubisz oglądać moje rozmowy, możesz wesprzeć mnie też na Patreonie. Każda cegiełka naprawdę pomoże mi rozwijać ten projekt i dzięki temu będę mógł publikować rozmowy jak ta częściej. Bardzo dziękuję za twoje wsparcie. Kamil. Też, ale tak, oczywiście z polskim na początku już rozumiałem może 20-30%, nie więcej, ale pierwsze 2-3 miesiące były takie bardzo nudne, bardzo rutyna codzienna i, mm, i jechałem do Polski nie na Erasmusie, a do tego, bo był Polyglot Gathering właśnie w Warszawie i to była bardzo, bardzo dobra okazja, żeby spróbować się, jak to było. I było bardzo trudnie po prostu mówić w życiu z Polakami, ale rozumiałem. To jest jak w stanie, gdzie jestem z tureckim teraz. To jest, rozumiem, ale nie mogę tyle powiedzieć. Więc tak zawsze jest i musi tak być, że nasz taki poziom mówienia i poziom zrozumienia są nie na takimże poziomie, jeśli można tak powiedzieć, bo zawsze, kiedy się go słyszysz, to zawsze rozumiesz więcej niż co możesz Jasne. mówić. To jest tak zawsze. Mhm. Ale Jasne. z momentu, kiedy przyjechałem do Polski, żeby tam zostać na długo, to jest na Erasmusie, na wymianie, zdecydowanie to mi bardzo pomogło, bo to był zawsze kontakt z polskim z pierwszego dnia i zawsze ludzie byli bardzo zaskoczeni, bo Hiszpan mówi po polsku i mieszka tu
nie wiem, miesiąc i już mówi po polsku, lub pierwszy dzień i mówi już po polsku, jak to może być, Mhm. bo uczyłem się przez 5-6 miesięcy do tego. Ale z polskim to był ostatni raz w życiu, kiedy mieszkałem w kraju, gdzie się mówił ten język. I Mhm. bardzo polecam. Super, super. Nie, powiem ci, ja też jestem zaskoczony, bo ja cię obserwuję już od jakiegoś czasu, ale oglądałem twoje filmiki po hiszpańsku przede wszystkim. Chyba nie widziałem nigdy żadnego filmu, jak nie, gdzieś coś widziałem, ale nie widziałem w takiej dłuższej wypowiedzi. I ty świetnie odmieniasz przez przypadki. No, perfekcyjnie Dzięki. potrafisz odmienić wszystkie przypadki. Zakładam, że to przez to, że już rosyjski język znałeś, No. tak? I tam już się tego nauczyłeś. Ale właśnie już potem, jak przeskoczyłeś na polski, to uczyłeś się tej właśnie polskiej gramatyki, przypadków, czy to już było dla ciebie tak naturalne bardziej? Bardzo naturalnie, tak. To było po rosyjski. Zawsze mówię, że rosyjski był trudnym językiem, a polski był nie aż takim trudnym jak rosyjski, bo znałem już rosyjski, ale bo są takie same przypadki. Są, nie wiem jak to się nazywa po polsku, Odmiana przez narzędnik, przypadki. biernik, no, wszystkie przypadki, ale są te same. No, może z rosyjskiego w porównaniu z polskim jest może, powiedziałbym, że 70%. No może więcej. Z przypadkami. Nie To słowami. jak byś to ocenił? Bo wiadomo, znałeś już wcześniej rosyjski, ale w momencie jak zacząłeś uczyć się polskiego, to ile czasu zajęło ci nauczenie się polskiego do takiego poziomu no, komunikatywnego, nie? Bo teraz jesteś fluent, No, ale ile czasu do takiego poziomu komunikatywnego zajęło ci? może 2-3 miesiące, bo kiedy przyjechałem do Polski dla Polyglot Gathering, już mówiłem po polsku. Bardzo, bardzo limitowany polski, ale mówiłem po polsku. I tak, zawsze mówię, że nie trzeba długi czas, żeby zacząć mówić i może jakąś bazę osiągnąć. I taki komunikatywny poziom, ale powyższy, może 6-7 miesięcy i zawsze można jeszcze lepsze mówić, ale dla komunikacji efektywnej w życiu 3-4 miesiące, myślę, że to jest możliwe na 100%. Okay. A jak tam w Polsce? Jak tam wspominasz bo ty już nie mieszkasz teraz w Polsce, tak? Ale jak Nie wspominasz? mieszkam. No szkoda, że nie mieszkam w Polsce, bo uwielbiam Polskę, naprawdę. To jest zawsze, nie wiem czemu, ale zawsze wiedziałem, że coś będzie z Polską, że będę mieszkać w Polsce, będę mówił po polsku, jak teraz. Zawsze wiedziałem, że Polska była taka specjalny kraj dla mnie. Okay, I coś z tą Polską. No, i chciałem w zeszłym roku jechać do Polski jeszcze raz. Nie wróciłem z tego momentu, kiedy wróciłem do Hiszpanii po Erasmusie. I nie jestem zadowolony tym, że nie zrobiłem tego, bo nie potrafiłem po prostu. Ale w tym roku chcę wrócić do Polski, bo będę bardzo blisko. Będę w Polyglot Gathering jeszcze raz. Jeśli kto nie wie, co to jest jakiś event dla poliglotów i to będzie w Brno w tym roku, bardzo blisko Polski, więc staram się jechać do Krakowa, do Warszawy. I to tam... Call me. No. Zadzwoń do mnie. Na 100%. nagramy part 2 na żywo. No. Powiedz mi, Pedro, czy twoim zdaniem, czy ty masz talent do nauki języków? Czy właśnie trzeba mieć talent, żeby nauczyć się 10 języków? Bo pewnie dużo osób może tak myśleć,
on ma pewnie talent do tego, nie? Jak ty to No, widzisz? myślę, że ten temat jest bardzo specjalny i no, szczególnie talent jest. Zawsze mówię, że z fonetyką szczególnie talent jest, bo takie słuchanie, takie no, jak brzmi język, to można tak zrozumieć lub z czasem i z uczeniem się bardzo długo, ale kiedy mówimy o rutynie, o metodzie, myślę, że nie jest tak pytanie talentu, a raczej pytanie pracy, bo tak, mam jakiś talent, może być, jestem bardziej talentowany niż świetni osób, ale to nie znaczy, że jestem tak talentowany, że nikt nie może robić to co ja zrobiłem. Bo tak, mówię po 10 językach, tak, ale mam doświadczenie uczenia się 9 języków. I to znaczy, że kiedy uczę się tureckiego, to, to te wszystkie języki, które znam, są mosty do nowego języka. Bo są wszystkie łączenia nie są tylko z mojego hiszpańskiego, ojczystego, a są też z polskim, z rosyjskim, z niemieckim i na przykład z tureckim porządek jest inny, tak, ale mogę porównywać z niemieckim, gdzie są przypadki, gdzie to jest mniej więcej podobny. Lub są przypadki jak po polsku lub po rosyjsku. A, okej, jesteśmy w Turcji, okej? W Turcji też po turecku mówi się tak, Türkiye D na przykład, a ten D, okej, rozumiem jak to działa, bo rozumiem bardzo dużo języków do tego nowego języka. I dlatego mówię, że no, to jest talent. To może mam nie wiem jak to po polsku powiedzieć, może to jest dla mnie łatwiej, ale moje doświadczenie jest bardzo trzeba wziąć pod uwagę, powiedzmy tak. Trzeba wziąć pod uwagę. To co jest najważniejsze? To co jest najważniejsze twoim zdaniem w nauce języków? Myślę, że W najważniejsze skutecznej jest nauce języków. najważniejsze jest codzienna rutyna. Żeby jeśli ktoś chce się uczyć nowego języka, najważniejsze jest i nawet w samym początku rutyna. Żeby była jakąś rutynę i by było jasne, co robić każdego dnia, żeby były, nie wiem, 3 rzeczy, ale te 3 rzeczy ja robię to cały czas i jestem pewnym, że to działa, bo to jest tak skutecznie i tak będę mówił. Ale no, z czasem też takie pytanie motywacji to jest bardzo ważne też, bo kiedy nie widzi się rezultat żadnego, to motywacji nie ma po prostu. I ja zawsze mówię, że ja zawsze chciałem więcej i więcej i więcej, bo polski jest trudny, ok, ale idę dalej, i dalej, i dalej, bo jestem pewnym, że jeśli zrobiłem z tyle językami, to zrobię też z polskim, i z tureckim, i z chińskim, i z arabskim. Nieważne jaki język, i są zawsze trudności, zawsze są, nie wiem, przypadki, są fonetyka, są te głoskie, półgłoskie, to jest bardzo skomplikowane, ale z czasem, jeśli uczysz się każdego dnia i nie wiem, masz 30 minut do uczenia, to jest możliwe. No, tylko z tym i znając bardzo konkretne rzeczy, które trzeba robić, to jestem pewnym, że lubi osób może się uczyć do komunikatywnego poziomu języka. Okej. No to tak jakby podsumowując, bo jeśli jest jakaś osoba, która nas teraz ogląda
i nie Mhm. ma takiego doświadczenia jak ty, Mhm. wiadomo, konsekwencja, tak, że Mhm. codziennie trzeba się uczyć, ale to powiedzmy osoba ma, nie wiem, pół godziny albo godzinę Mhm. dziennie, teraz zmotywowałeś ją i mówi, dobra, jutro zaczynam się uczyć polskiego, albo angielskiego, albo hiszpańskiego. To co ty polecasz takiej osobie na start? Od czego ona ma zacząć? Jak właśnie zrobić tą taką swoją Jeśli, rutynę? jeśli rozumiesz język, to jest 40-50% na YouTubie, jak w tym filmiku. Weź ten filmik i oglądać po prostu, oglądać, pisać twoje notatki, no po prostu to, co, to słowo nie znałem, tą strukturę nie znałem, 5, 10 każdego dnia i e, trzeba, żeby mówiłeś o tych rzeczach. Tylko z tym to jest, postęp jest taki wysoki, że ja robię tego każdego dnia, są nowe struktury, nowe słowa każdego dnia i zawsze mówię. To jest najważniejsze. Jeśli nie masz takiego poziomu, powiedzmy, jeśli nie masz taką bazę, polecałbym, żeby to zrobiłeś z prostymi tekstami. Jest link, jest ChatGPT, można nawet tworzyć twoich materiałów z AI. Teraz wszystko jest możliwe, ale najważniejsze jest, żeby był input, żeby był output i żeby ty rozumiałeś strukturę językową. Mhm, mhm. Dziękuję. Super, super. Widzicie co musicie robić, co musicie zacząć od jutra. Z pół A godziny każdego dnia to jest bardzo dużo czasu. Nawet cała godzina to jest bardzo dużo czasu. Ja mam Excel, gdzie mam taki tracking mojego czasu z tureckim, bo chcę pokazać wszystkim, że jest możliwe uczyć się nowego języka tylko z pół godziny każdego dnia. Ja uczyłem się z 14 listopada, uczyłem się 35 minut każdego dnia. W mhm. sumie 54 godzin w momencie, gdzie nagrywamy ten Wow. filmik. Ale to I mogę jest. już mniej więcej A mówić. te 54 godziny to jest tylko właśnie ta nauka aktywna, output, czy input Nie, też się wlicza? nie. Aktywna i pasywna. To jest, mam też procent, jaki procent aktywny, jaki procent pasywny. Mam 73% aktywny, to jest ja tak przed komputerem tak siedzę i tak z notatkami, tak jak powiedziałem, lub jest jakieś serial lub słyszę muzykę po turecku, to jest pasywnie. To jest Mhm. to bardzo jest język, bardzo jest input, ale jest aktywny i pasywny. Mhm. Pedro ma wszystko rozbite na procenty, bo widziałem, że jesteś inżynierem, także Jestem inżynierem. Tak. inżynierskie podejście, wszystko przekalkulowane. Tak. Okej. A z tych 10 języków miałeś tak, że któryś był na przykład dla ciebie, że możesz tak powiedzieć, że któryś język był najtrudniejszy faktycznie? Faktycznie rosyjski. Rosyjski? No, rosyjski, tak. Okej. Może to byłby polski też, jeśli nauczymy się polski dopiero, ale pierwszy słowiański język jest zawsze najtrudniejszym dla osoby, która zna hiszpański Mhm. pod moim względem. A potem już z górki. Czy masz jakieś takie marzenie językowe, na przykład Mhm. język, którego chciałbyś się nauczyć w Zawsze przyszłości? chciałem się chiński, będę się go uczyć na 100%, może tylko ustniej, bo zawsze chcę mówić w tych językach i mój poziom mówienia jest lepiej niż jak mogę czytać lub pisać, bo pisać mogę po angielsku bardzo dobrze, ale po niemiecku
lub po rosyjsku. Po rosyjsku jest bardzo duża różnica. Mogę bardzo dobrze mówić po rosyjsku, ale pisać nie tak dobrze. To po polsku. Po polsku nie wiem, jak to się pisze, bo są bardzo dużo litery, bardzo dużo rzeczy, które nie wiem, ale kiedy mówię, to jest lepiej, bo mówiłem bardzo dużo czasu po polsku. Arabski jest też marzenie jakieś, bo arabskie są bardzo dużo arabskich, nie wiem, jest bardzo dużo tych języków, bo nie jest taki arabski. Jeśli ktoś ogląda ten filmik, to jest jak polski, na przykład powiedzmy, że polski, rosyjski i czeski są słowiański, jak język i są dialekty tego samego języka. No, to arabski to działa w sumie tak, bo arabski Darija z Maroko to nie jest arabski z, Z nie Egiptu wiem, i tak dalej. Mhm. Tak. Są A, bardzo, bardzo jaki wariant chcesz się nauczyć? Czy jeszcze nie wiesz? Nie wiem, jeszcze nie wiem, ale prawdopodobnie z Egiptu. Pedro, na koniec mam małe pytanie. Pytanie, może wyzwanie. Czy jesteś w stanie jakby na pożegnanie powiedzieć coś w każdym języku, który znasz? Nie wiem, czy pożegnać się, coś powiedzieć po Okej. prostu, żeby sprawdzić, czy ty nie jesteś, wiesz, fake poliglota. Nie jestem fake polyglotem i to jest bardzo, bardzo dziwne, bo ktoś powiedział, że jestem fake polyglot i to znaczy, że jestem w sumie, to, jak powiedzmy po hiszpańsku i zaczynę z tym, que estoy haciendo las cosas bien. Jeśli ktoś mówi, że ty jesteś fake polyglot, to jest bardzo, bardzo dobrze. Dobrze, to jako Tak. komplement powinieneś to odebrać. Tak. Entonces, le diría a todo el mundo, si queréis aprender idiomas, primero en español, mirad mi canal, que está en español y os sirve de input comprensible, como Camil, que seguro que le usa para eso. Y sí, y que aprendáis idiomas. That is very important to learn new languages, so you need to implement this in your daily routine. Es macht nichts, wie viel Zeit jeden Tag man was macht. Самое важное это чтобы просто идти дальше с тем, что делаешь каждый день. Не надо, не знаю, 2-3 часа каждый день, просто, не знаю, 30 minut. E também, não sei o que dizer, são muitas línguas, mas eu diria que é importante teres foco específico numa, duas línguas, não mais, no mesmo tempo, porque são muitas. Je dirais aussi que la prononciation, je dis ça en français parce que la prononciation française est pas facile, est très important. Anche devi cosa altro devi fare? Devi ascoltare un sacco quando hai già il livello che ti lascia farlo, quindi ascolta tanto quanto sia possibile. I et diria també que segueixis aprenent encara que no vegis cap resultat o qualsevol cosa. El més important és la constància. Türkçe şimdi. Türkçe jest bardzo, bardzo skomplikowane, bo nie mogę po turecku tak płynnie coś powiedzieć, ale powiedziałbym, że co powiedzieć po turecku? Nazywam się Pedro i dziękuję za odcinek. Her gün çalışmak çok önemli. Her gün çalışmak çok önemli ve hiç her şey konuşmak bilmiyorum. No, I don't know what to say in Turkish anymore. Nie, super stary, niesamowite, mega. Pedro, dziękuję ci bardzo za dzisiaj, to była przyjemność, stary, rozmawiać z tobą i uczyć się od Dziękuję ciebie. ci. Mam nadzieję, że widzowie też na pewno nauczyli się czegoś od ciebie i zaczerpnęli motywacji
Wszystkie linki do Pedro znajdziecie w opisie. Language Pedro, tak? Language is Pedro na YouTubie, na Instagramie. Dzięki bardzo, Dzięki ci. Pedro, i nara. Nara.